Zdaję sobie sprawę z tego, że jak na kogoś, kto deklaruje swoją miłość do Sopotu i ogólnie Pomorza, zwlekałem nieco z przyjazdem tutaj z fotologią. Ale chciałem pokazać Sopot z innej perspektywy, bo nam najczęściej to miasto kojarzy się z wyjazdami letnimi, a ja chciałem udowodnić, że tutaj cudownie wypoczywa się również zimą. Na pobyt wybrałem obiekt, którego infrastruktura i lokalizacja czynią z niego świetny hotel całoroczny. Zapraszam do hotelu Sheraton Sopot. Jeżeli ktoś z Was jakimś cudem jeszcze w Sopocie nie był i zastanawia się, jak daleko jest hotel na przykład od plaży, to proszę bardzo. Hotel, plaża. Raz jeszcze, gdyby Wam umknęło. Sheraton, plaża. Piękne, prawda? Zdaję sobie sprawę z tego, że plaża może nie jest taka atrakcyjna zimą, ale jest to świetne miejsce do spacerów. A blisko mamy molo, Monciak i pozostałe atrakcje sopockie. Ale o tym nieco później, a teraz śmigamy do hotelu. Hotel ma 189 pokoi, z czego większość ma częściowy lub całkowity widok na morze. Wam zostawię zastanawianie się nad tym, którą opcję wybrałem, a ja udaję się do pokoju. Zastanawiam się, od czego zacząć i chyba zacznę po prostu od początku. Dziś będę nocował w clubroom, czyli w pokoju klubowym, co ku mojemu rozczarowaniu nie oznacza wcale, że o północy z sufitu wyjedzie kula dyskotekowa i zacznie brzmieć muzyka klubowa. No niestety nie. Ale uwierzcie mi, że nocowanie tutaj ma swoje benefity. Jednym z nich jest dostęp do club lounge'a, czyli saloniku hotelowego. Zaprowadzę Was tam nieco później. Kolejnym jest metraż. 30 metrów kwadratowych. Warto też podkreślić, że hotel pomimo tego, że powstał w 2008 roku, sukcesywnie poddaje pokoje renowacji, odświeżeniu. W związku z tym nadążając za trendami, tutaj mamy już na przykład porty USB. No ale jest też trzeci walor, który według mnie jest najważniejszy. Walorem dla mnie kluczowym jest ten widok. Coś, o czym de facto w tej chwili nie musiałbym mówić, ale warto wspomnieć, że wszystkie pokoje klubowe mają frontalny widok na plażę i na zatokę. No dobrze, jeżeli chodzi o estetykę pokoju, Wy ocencie ją sami. Ja się rozpakowuję i ruszam dalej. Mogę śmiało powiedzieć, że spacer po molo zaliczony. Nie wiem, czy wiecie, ale Sopockie Molo jest najdłuższym drewnianym pomostem nad Morzem Bałtyckim i mierzy 512 metrów. I taką też nazwę nosi bar hotelowy, Bar 512. I uwierzcie mi, że też go dzisiaj zaliczę. Według mnie, aby trafić do restauracji Polskie Smaki, która jest częścią hotelu, to trzeba się i nagłowić, i nachodzić. No ale do czego jest zdolny człowiek, który jest złakniony, czyli Damian Urbańczyk? No to w takim razie znalazłem, zlokalizowałem, siedzę, zamówiłem. Na przystawkę będzie gęś wędzona z karmelizowaną gruszką i konfiturą z czarnego bzu, a na danie główne okoń morski.
Późny obiad zjadłem w restauracji, ale na deser i kieliszek czegoś mocniejszego przyszedłem do Club Lounge. Cóż to takiego? Otóż jest to salonik hotelowy, czyli miejsce, w którym w wyznaczonych godzinach goście pewnych pokoi mogą spokojnie delektować się na przykład deserami, przekąskami i napojami alkoholowymi, bezalkoholowymi do woli. Wszystko w cenie pokoju. Co też ja niniejszym skrupulatnie czynię, tym bardziej, że dostęp do tegoże miejsca jest przypisany do mojego pokoju. Ja tutaj swój dzisiejszy dzień zakończę, z Wami widzę się jutro rano na śniadaniu. Widok to słowo klucz, jeżeli chodzi o ten hotel, bo zasypiałem w pokoju z widokiem, a teraz, gdy jem śniadanie, za moimi plecami rozpościera się widok na plażę i na zatokę. To skoro o śniadaniach mowa, to teraz czas, abyście poznali, jakie rodzaje tego posiłku możecie w hotelach spotkać. Rozpoczynamy od śniadania prostego, kontynentalnego, zwanego też francuskim. Tam mamy różne rodzaje napojów śniadaniowych, takich jak kawa, herbata, czekolada, kakao, do tego pieczywo i dodatki: masło, miód, dżem. Następne w kolejności jest śniadanie angielskie. No i ono jest już bardziej rozbudowane, bo są jajka w różnej postaci, na przykład jako jajecznica albo jajka sadzone. Do tego bekon, fasolka w sosie pomidorowym, połówka pomidora i czasami pieczarki. Śniadanie amerykańskie kojarzy nam się najczęściej z pancake'ami, czyli takimi grubymi, puszystymi naleśnikami z syropem klonowym. A tę listę zamyka śniadanie najbogatsze, czyli międzynarodowe śniadanie bufetowe. No i z takim śniadaniem mamy do czynienia właśnie tutaj w Sheratonie. W związku z tym teraz kalorie i energia na pozostałą część dnia. W spa ta maszyna produkuje lód. No, niestety nie do drinków, tylko do nacierania się podczas korzystania na przykład z sauny albo z łaźni. No i właśnie, sauna fińska, sauna infrared, hammam czy łaźnia parowo-solankowa. No. Coś na pewno wybiorę i tam spędzę jedne z ostatnich chwil w tym hotelu. W barze 512 wylądowałem na koniec mojej hotelowej wizyty. No i teraz czas na podsumowanie. Pokój klubowy prezentuje się świetnie bez względu na porę roku, ale jeżeli chcecie za niego zapłacić mniej, to warto przyjechać tutaj w okresie mniej turystycznym, czyli na przykład zimą. Wówczas zapłacicie za dobę około 800 zł. Skąd to około? Otóż więcej zapłacicie przyjeżdżając na przykład w piątek czy w sobotę, mniej kiedy przyjedziecie w niedzielę lub w poniedziałek. Zdaję sobie z tego sprawę, że nadal jest to sporo, ale według mnie naprawdę warto.